Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przy niedzieli, dzisiaj troszeczkę inny temacik. A mianowicie bardzo często słyszymy, też bardzo często czytam to w komentarzach, tak bardzo chciałbym się zmienić, chciałbym być lepszym człowiekiem. Jak to zrobić? Moi drodzy, to nie jest prosta droga, to się tak tylko wydaje, że to jest prosta droga. Może wytłumaczę to na takim przykładzie typowo zwierzęcym. Weźmy sobie orła. Orły potrafią żyć 70 lat. Jednak, kiedy osiągają wiek 40 lat, muszą podjąć bardzo ciężką decyzję. Ponieważ ich dziób nie jest już aż tak ostry, żeby mogły polować. Ich pazury też już nie są takie ostre, żeby mogły chwytać po prostu tą zwierzynę. Ich pióra stają się za ciężkie, po prostu takie mocne, grube, sztywne, że po prostu staje się coraz trudniejsze dla nich latanie. I w tym momencie muszą podjąć bardzo ciężką decyzję, bo mają tylko dwie opcje. Pierwsza opcja to jest po prostu, że odejdą z tego świata w wieku 40 lat. Lub druga opcja, polecą w góry. W górach orzeł uderza tak długo swoim dziobem o skały, aż po prostu jego cały dziób się rozpadnie i mu odpadnie. W tym momencie zaczyna mu rosnąć nowy dziób. Kiedy wyrośnie już mu nowy dziób, musi tym nowym dzióbem powyrywać te pazury wszystkie sobie, żeby mogły mu odrosnąć nowe, ostre pazury. W końcowej fazie musi sobie sam powyrywać wszystkie pióra, które oczywiście później wyrosną nowe. I w tym momencie taki orzeł dostaje całkowicie nowe życie. Jest to proces, który trwa 150 dni. I po tym procesie orzeł ma swoje drugie życie. Moi drodzy, co próbuję tutaj powiedzieć? Ten proces, żeby stać się innym, lepszym człowiekiem, potrzebujemy pozbyć się naszego starego ja. A te nasze stare ja niestety jest bardzo mocno zakorzenione. Oznacza to, że musimy się wyrzec wielu rzeczy, których tak po prostu mocno się kurczowo trzymamy czasem, które są dla nas ważne, ale tak naprawdę wcale nie są ważne. I my to w podświadomości wiemy, że one nie są dla nas ważne, ale jednak trzymamy się ich kurczowo i nie chcemy ich puścić. To są ciężkie lekcje, bardzo bolesne lekcje czasami. Ale dzięki temu potrafimy stać się po prostu znowu nowym człowiekiem. Każdy oczywiście może pozostać przy tym, co teraz robi. Tutaj nie ma z tym większych problemów. Nikt nikogo nie zmusza przecież, żeby się zmieniać, żeby próbować jakimś lepszym być w tym świecie, żeby zmieniać swoje poglądy. Każdy ma swoją wolę. Tak jak i ten orzeł może się poddać i po prostu sobie odejść, albo przejdzie ten cały bolesny proces i będzie całkiem nowym orłem. I tutaj decyzja należy do każdego samego. Trzeba znaleźć te prawdziwe wartości w życiu, co tak naprawdę się liczy, bo ludzie bardzo często szukają i w materialnych rzeczach tych wartości, ale tam ich nie znajdziecie. Tam ich nie znajdziecie. Może będzie dawać to lepszy komfort życia, ale na tym już jest koniec. Bo miłości nie kupisz za pieniądze. Zdrowia też nie kupisz za pieniądze. To są wszystko rzeczy, które są na całkiem innych płaszczyznach osiągalne. Prawdziwych przyjaciół też nie da się kupić za pieniądze. Jest naprawdę bardzo dużo takich przykładów, które można tutaj wymieniać w naszym życiu, które po prostu nigdy ich nie osiągniemy, kupując je.
te prawdziwe więzi w życiu, te prawdziwe momenty, te uśmiechy, które są na twarzy, te szczere uśmiechy, rodzą się po prostu ze szczerych uczuć, ze szczerych wyznań, ze szczerych sytuacji, które spędzamy z kimś. Jak do siebie się odnosimy. Nie, że uśmiechniesz się do niego fajnie, bo to twój sąsiad, ale tak naprawdę z drugiej strony to gdy się tylko by obrócił, to wiecie, nie na tym to polega, że dla świata staramy się uśmiechać, ale wewnątrz mamy całkiem inny świat. Całkiem inaczej myślimy. To jest sztuczny świat, to nie jest ten prawdziwy świat. Dlatego trzeba po prostu o tym pamiętać i trzeba odnaleźć w sobie te prawdziwe wartości. To, co chcemy zmienić, nasze myślenie zmienić. Jeżeli o kimś myślimy źle, to warto to przemyśleć, czy aby na pewno tak jest. Może ten człowiek ma swoje jakieś powody, dlaczego on właśnie teraz taki jest. Dlaczego tak się zachowuje, dlaczego tak robi. Bo bardzo często są takie powody, ale ludzie lubią oceniać z góry już. Robią sobie swój obraz w głowie, już im powstaje i już to wszystko widzą, a czasem trzeba poszukać, może inaczej to powiem, czasem trzeba zajrzeć za tą fasadę, tam za tą górę, jeżeli mamy jakąś górę przed sobą, to trzeba za tą górę zajrzeć i zobaczyć, co tam z tyłu jest. Bo na pierwszy rzut oka nie wszystko jest widoczne. Także to taki przekazik na dzisiaj, na niedzielę, do przemyślenia dla was. Co z tego wyciągniecie, to wyciągniecie. Że nic nie wyciągniecie, to też nic nie wyciągniecie. Zostawcie paluszka do góry standardowo, będzie nam bardzo miło, lub na dół też będzie nam bardzo miło, jak go zostawicie. Zostawcie po sobie jakiś komentarz, żeby po prostu pomóc nam tutaj rozwijać ten kanał, bo to naprawdę bardzo dużo pomaga. To jest to wszystko w waszych rękach. Jeżeli tutaj reagujecie w tych komentarzach, to nam naprawdę będzie bardzo, bardzo miło. Na koniec szybkie przypomnienie. Pamiętajcie, że w tym miesiącu dobiega już koniec konkursu. Dokładnie do 24 sierpnia ten konkurs tutaj trwa, gdzie kupując w sklepie, z którym współpracujemy, obojętnie co byście tam nie kupili, wszystkie produkty macie w opisie. Wpiszcie sobie konkurs z szamanem tam do tego i zostawcie nam tutaj do tego 24 koniecznie jakąś historię, cokolwiek wam przyjdzie, coś fajnego, jakiś komentarz na temat danego produktu, który tam kupiliście, a my 24 będziemy kogoś wybierać z najciekawszą historią, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu, będzie mógł sobie kupić co chce, a znajdziecie tam też i właśnie te fajne cudeńka w tym sklepie, o których wiele razy mówiłem. Także życzę wam wszystkim wspaniałej niedzieli, tyle na dziś, trzymajcie się. Hej!